Hej, gramy dalej w Memento Mori, za nami makabryczne odkrycie. Mieliśmy już bardziej makabryczne odkrycia, bo wcześniej odkrywaliśmy zwłoki, no a teraz może makabryczne to złe słowo, ale na pewno przełomowe, bo dowiedzieliśmy się, że to rzeczywiście, potwierdziły się nasze przypuszczenia, że rzeczywiście ten zakon stoi za kradzieżą, za podmianą dzieł sztuki. I to właśnie nie tylko jednego obrazu, ale wielu. Well, you won't find out much like this. Do you know what time it is? Almost 2 o'clock. 2 o'clock. I've never slept so long in my life. And I've got a headache. Did they put something in our food? I doubt that. I managed to get up without any trouble. I found the paintings. There are 3 of them. All from the Hermitage. Better yet, I found an ally here. Once he's safely away, we can get out of here ourselves. So don't take any more chances. Have you had lunch? Yes, I have. It was just me and the abbot. He seemed lost in thought. When you didn't show up, he decided to continue the conversation later. Good. We'll meet at dinner. In the meantime, take care. No dobrze, spotkamy się później na obiedzie. Zaspaliśmy i to poważnie. I'm sure somebody will call me in to eat. In the meantime, I should go down to the shrine to see if there's an answer there. No tutaj ta muzyka pasuje do tej lokacji. Jest taka delikatnie sakralna. Chyba tak można ją określić. Natomiast jak już wspominałem, oprawa muzyczna, ścieżka dźwiękowa jest w tej grze dawkowana. Nie, tu poszedłem gdzie trzeba. Dawkowana dość oszczędnie. Takie jest podejście autorów. Różnie to bywa, różne podejścia się sprawdzają w grach przygodowych. Niekiedy jest dobrze, jeśli muzyka przygrywa cały czas, a w wielu miejscach same efekty dźwiękowe wystarczą. There's an answer there. Nobody's discovered our secret correspondence yet. Tutaj te efekty dźwiękowe też są minimalistyczne. Słychać szum wiatru akurat w tej lokacji. Mamy wiadomość. I should switch off the alarm and cause a stir. When you factor in that I must get both the stolen paintings and Andre out of there, I have a lot to do before midnight. Czyli jakby się komuś nie chciało czytać, to mamy komentarz Maxa w skrócie. No i znów zmagania ze stylizowanym na odręczne pismo. Tak, z pismem. Musisz zrobić 2 rzeczy. Ja nie mogę ich wykonać, ponieważ ktoś jest przy mnie przez cały czas. Po pierwsze, wyłącz system bezpieczeństwa. Nie mam pojęcia, gdzie jest przełącznik, ale wokół klasztoru są czujniki i detektory, które łatwo nas wyśledzą, gdy będziemy w lesie. Nie możemy ryzykować korzystania ze ścieżki. Po drugie, będziemy musieli wywołać zamieszanie, żeby nikt nie zauważył, że nas nie ma. Nie pisz do mnie więcej. Spotkamy się tutaj przy kapliczce. Mam nadzieję, że uda ci się, słychać kota, przebiec więcej niż 10 metrów. Postscriptum, zadbaj o swoje sprawy najlepiej jak potrafisz. Recently I felt just like I carry out other people's orders. However, something tells me that if I do what's written in the message, I'll get rid of all my current problems at the same time. No właśnie, te kajdany nakłada na Maxa przede wszystkim Ostankowicz. Chociaż ten André tutaj też wciągnął trochę w tę sytuację bohatera. Dobrze. Teraz wrócimy do krypty. Damn, I should distract the caretaker so I can get inside the crypt. His keys would be useful too. Ostatnio nikt jej nie pilnował, no ale teraz sytuacja się zmieniła. Mamy tutaj opiekuna.
The monastery caretaker is obviously enjoying the last rays of autumn sun. Nice day. Certainly, it's beautiful here. That's one reason why I go back to the civilized world so seldom. Nice day. A, okej. I can't take his keys when he sits directly next to them. No jak to w takich sytuacjach bywa, musimy odwrócić jego uwagę. Nie będziemy wzorem Black Mirror na przykład razić go prądem. Natomiast tutaj są wsporniki, łatwo je przewrócić. You have to be careful, Mr. Durand. We don't have the money for major repairs. I'd better look at it before it collapses completely. I'm sorry. No tutaj If there's something interesting in the crypt, this is the right moment to search it. słychać, że ci mnisi mają specyficzny akcent. Akcent ma też innego rodzaju oczywiście Lara. No Max nie ma akcentu, ponieważ angielski to jego natywny język. I'll borrow them for a moment. Właśnie natywny to jest z kolei to słowo, które z języka angielskiego się przeniosło, jest kalką językową, no ale używa się go w tym momencie. Ojczysty. Taki byłby chyba polski These tools odpowiednik. could be useful to me. Dobrze. Mamy skrzynkę z narzędziami. Możemy wyprawić się do krypty, ponieważ znaleźliśmy klucze. No, akurat to, co powiedziałem, nie ma żadnego związku, bo krypta nie jest zamknięta. Te klucze nam się mogą przydać oczywiście do sejfu, który miał tam dziurkę od klucza. Zaraz sprawdzimy, czy istotnie to nam pomoże dostać się do środka i zobaczyć, co się tam kryje w tym sejfie. Zaraz, gdzie to było? Tutaj dopiero ta kapliczka. Chyba zrobiłem jedno całe kółko. This is the only place where the central controls for the alarm could be. I need to find a way to get the stolen paintings out of here. No tak, musimy wyłączyć alarm, żeby móc generalnie te obrazy odzyskać. Jak to zrobić? No przede wszystkim ten obraz i ten save nas interesuje w tym momencie. Well, what have we got here? Sprawdźmy, czy klucze pasują. This must be the main switch for the security setup. A swoją drogą ten strażnik był nieostrożny, jeśli pilnował krypty, no a ta komnata, no wiadomo, zawiera takie ściśle strzeżone dzieła sztuki, znaczy komnata. No, komnaty. Z drugiej strony, żeby dostać się do komnaty, trzeba rozwiązać trudną zagadkę. Chodzi mi o save. Bo w zasadzie te dzieła sztuki są strzeżone zagadką, natomiast save z wyłączeniem alarmu jest chroniony przez klucze. No ale pewna lekkomyślność, że klucze pozostawił. Now it's switched off, it'll be much easier to move around unnoticed. Druga rzecz, która nas interesuje, to jest ta skrzynka. Zwróciliśmy na nią uwagę już wcześniej, w poprzednim odcinku. Trzeba by ją jakoś otworzyć. Pytanie jak? Znaleźliśmy skrzynkę z narzędziami. Toolbox with 2 drawers. No i teraz trochę kręcenia. Mamy młotek i mamy obcęgi. W zasadzie nie mamy nic więcej poza tymi What could be in szufladami. this drawer? I can't see anything interesting there. Now, is there something here that could be useful? I can't open the cover. It's stuck or secured somehow. Jeszcze się przyjrzyjmy. Tutaj jest zabezpieczenie pokrywy. W środku znajdują się gwoździe. Mamy więc komplet. Nic więcej w tym pojemniku już nie ma.
Dlatego możemy przystępować do prób dostania się do środka. Oczywiście gwoździe wyciągamy obcęgami. To naturalne. Takie zagadki dość, myślę, intuicyjne w tym momencie. No generalnie jak się tak zastanawiam, to większość zagadek to są właśnie takie dość intuicyjne wyzwania ekwipunkowe, choć z drugiej strony na przykład jest trochę takich niepotrzebnych. Zwłaszcza mam tutaj na myśli to robienie zdjęcia, które może nie jest jakąś wydumaną zagadką, no ale rzecz dzieje się w Petersburgu, gdzie dostęp do zdjęcia nie powinien nastręczać trudności do zrobienia zdjęcia, prawda? Dobra. Let's see what's inside. And more important, how much space is left. I can't take them just like that. They're no use to me and someone might miss them. It bears a resemblance to certain African statuettes, but I'm no expert on the subject. It bears a resemblance to certain... I can't... No dobra, nie możemy w tym momencie zabrać tych statuł. Good, that must work. This is the only way to get the paintings to the outside civilized world and to Ostankowicz. I must write him an email so that he knows the destination and consignment number to intercept the delivery and get the paintings back. No, trzeba napisać maila, z tym, że to może być dość ryzykowne. Jeśli mają coś, co śledzi korespondencję, nie wiem, czy to jest jedyny laptop w zakonie. I'd better leave the box where it is. The delivery slip says they've just prepared it for dispatch. To mogliby wykryć podejrzaną aktywność. No i teraz w drugą stronę przybijamy gwoździe. No teraz z przebiegu fabuły można tutaj wyciągnąć wniosek, że zbliżamy się do jakiegoś momentu kulminacyjnego, ponieważ znajdujemy się w paszczy lwa. Odkryliśmy, kto za tym wszystkim stoi. Nasze przypuszczenia się potwierdziły. No i teraz nie jesteśmy bezpieczni. Zobaczymy, jak to się rozwinie, jaki w tym wszystkim będzie miała, jaką swoją rolę będzie miała Lara, bo ona ostatnio jest trochę odsunięta. Przynajmniej od tego miejsca jest odsunięta w tym momencie. No dobrze, trzeba wysłać tego maila, właśnie poinformować może Larę. There's no other way, but I must make sure to put everything back as it was. I'll write the consignment number for Ostankowicz so that he can pick it up in Rotterdam. Fajne zbliżenie na księgę. Czyli co, wysłaliśmy już tego maila, prawda? Spending more time at the computer than necessary is too risky. Dobrze, w takim układzie tu są gwoździe, no jakoś nie sądzę. Wszędzie są gwoździe teraz na planszy. Trzeba śpiesznie się stąd oddalić. Tym bardziej to działanie jest ryzykowne, to często w przygodówkach się zdarza, że odwróciliśmy czyjąś uwagę, tego opiekuna, i on dokładnie mu to tyle czasu zabierze, ta jego nieobecność, ile potrzebujemy. No to było bardzo ryzykowne, bo on tu mógł wrócić przecież po chwili. Poprawić te deski, no nie wiem, ile to mogło mu zająć, ewentualnie zawołać kogoś, kto by to zrobił. No i tutaj wrócić. Z drugiej strony, jeśli w przygodówkach są czasówki, to ja bardzo nie lubię takich sytuacji, że mamy tylko, dajmy na to 30 sekund na wykonanie jakiejś czynności, czy kilka minut. No i wtedy widzimy na ekranie kilka razy te same rzeczy, musimy myśleć pod presją czasu. W przygodówkach ta przytulność, takie poczucie, że możemy sobie spokojnie chodzić po lokacjach i myśleć, zastanawiać się nad zagadkami, to jest dla mnie najbardziej cenne. I z reguły, jeśli sięgam po solucję, to najczęściej w momentach, kiedy mamy zadania czasowe, czyli
musimy coś zrobić na przykład w 30 sekund. Jak raz kliknę w jedno miejsce, drugi raz mogę kliknąć w drugie miejsce, no to tam się wtedy odpala ta niecierpliwość. Oj. If the caretaker finds out someone took his keys, he won't suspect one of the monks. I should put them back. Bierze tutaj górę i wtedy korzystam zazwyczaj z solucji. W Księciu i Tchórzu się tak zdarzało bardzo często, bo tam te czasowe zadania no, kilkakrotnie się właśnie zdarzały. Dobrze, odkładam na miejsce klucze. I have to return those keys. No i co? I przyjdzie, tak? Come, Max. The abbot is waiting for you at dinner. Tak się szczęśliwie złożyło, że akurat wtedy wrócił. So, we've met again. Enjoy your meal. You don't eat much yourself, do you? I don't eat much, that's true. But where did we leave off last time? Yes, of course. We were talking about death. Could we change the subject? There must be a better topic of conversation. Certainly. But I'd like to know... Didn't Max put it clearly enough? We aren't going to talk about death anymore. But Andre, there's no need for that. It's not polite. No, forgive me. I was impolite. Perhaps your brother could suggest a suitable topic. Let's forget it. Why don't you tell us about your plans for the future? It seems to me you could pay more attention to the outside world. Of course. That's very interesting. In the near future, many changes will take place. But before that, we must purify ourselves from sin, from the past, from the weak stones that could destabilize the whole structure. That purification. Is that a religious ritual? Not really. In our case, it's more of a physical than spiritual thing. I have a question for you, Monsieur Durand. Is a person who commits great evil unintentionally and without knowing it guilty? Will they be forgiven? Czy jest winna? Może to być ważna odpowiedź w kontekście tego, jak zostaniemy potraktowani. Certainly. How can a person be guilty if they do something unawares? It's good you see it that way. Very good. I also believe that the hand that holds the tool is guilty, not the tool itself. Listen, are you hinting at something? I must admit I don't quite understand you. This is going nowhere. I need some sleep. We've got a lot to do tomorrow. Of course, I understand. I won't take up any more of your time. I'll see you tomorrow. Have you gone crazy? You can't behave like that. You just order him around. I just didn't feel like talking to him about this stuff. What's wrong with you? You're acting strangely. Are we really going to discuss my behavior now? Don't we have more important things to do? Wait a minute. If everything goes according to plan, we're out of here tonight, Andre. But before that, I've a little surprise for the abbot. When you see the signal, it's time to run. Max, what are you going to do? You aren't planning to do something you'll be sorry about later, are you? I don't know, but things are definitely going to get hot around here. Trust me on that. We'll meet at the car. Get there, no matter what it takes. We won't have much time. When I see the sign, get to the car. Got it. You really don't need my help? No. Go pack your things. And Andre, take care. No dobrze, pozostaje wykonać to, po co tutaj jesteśmy w tym momencie. Myślę, że to jest już to są nasze ostatnie chwile w tym miejscu. Już nie będzie odwrotu, kiedy to zrobimy. Good. Come on.
I hope they manage to put out the fire before the whole place burns down. And now, let's leave quickly. André! André! Where are you? Oh God! Return to where you came from, Max. Never look back. Nobody needs you here anymore. Nobody. Not even your brother. Forget everything that happened. Forget your brother. He's gone, just as you predicted. Good. He went in the right direction. He won't get lost. Remember, nothing must happen to him. The direction is right. To be on the safe side, I'd catch up with him and make sure nothing happens to him. Yes, do that. But he mustn't see you. And what about the brothers? The caretaker and the other two are probably already in town. They'll wait for us in New York. And the others? Is it finished? I think so. The fire spread faster than I expected. There will be only ashes tomorrow morning. I'd better go back and make sure that nothing was left. We don't want anyone to see. They'll be consumed by a blaze that we didn't start. Excellent. And who's going to investigate the fire? Has he been briefed? It's possible no one will notice the burnt-out ruins for a few days. If no one reports the smoke to the fire service, it could even take weeks. Captain Rockenham will get the case. We've worked with him before. There won't be any problems. Excellent. The fire will consume all traces of the past, and we'll rise up like a phoenix from the ashes, purified and stronger than ever, ready to blend in with the new age. About time. Our seclusion has weakened us and made us flabby, but I am completely satisfied with your work. As soon as we move to our new home, I'll talk to our master. You have proven yourself worthy of taking the ultimate step. Thank you, Master. You're too kind. And what happens to Durand and the policewoman now? My sight doesn't reach that far anymore, my friend. Their fate is no longer in our hands. No to nieźle. Max? Is it you? Where are you? Are you okay? I'm on the plane. We land in Petersburg in a few minutes. Has Andrei got in touch with you? Who? Listen, Ostankovich has seized the paintings. He'll keep his word and leave you alone. Both of us will be left in peace. That's great, but I'll only celebrate after I get in touch with my brother. We had to leave the monastery in Finland in a hurry, and then we split up. Hang on. What are you talking about? This Andrei. Is that a joke? Damn it, Lara, cut the jokes. I'm not in the mood for them. But Max, your brother Andrei died in childhood. You took me to your family tomb last year. We lit a candle together. Dead? How could he be dead when... But I am... Are you all right? I'll call Ostankovich and tell him to pick you up at the airport. Don't go anywhere, please. Can you hear me? Max? Max? Max, do you hear me? Max, pull yourself together. Only fools drown themselves in their dreams. Forget them.
Listen, it's me, Andre. I must go and see my aunt. I hope that she's all right. Did you talk to him? No, but I talked to the doctor and he said Max would be fine. What do you think? Will he be all right? When I wanted to teach you the things your grandmother taught your mother and me, you laughed, despite the talent in your blood. Now suddenly you want help. You don't want to close your eyes and ears anymore. The cards are no longer a joke. You're asking your crazy old aunt what she thinks. Because of this man. Of course I still don't believe it. I just wanted... I don't really know what I wanted. Oh, forgive me. I don't know what to believe. If I was unfair to you, I'm sorry. Will you help me? You care for him a lot, my little girl, don't you? So much so that you would believe in fate. Fine. You can see the card on the table. His fate is in it. He chose it himself. He never looked at it. But his fate will catch up with him anyway, whatever it is. No. Oh my god, not that. Death. Transformation. If death is his fate, there's no escape from it. I must go to the asylum at once. He's in danger. I must see him. No dobrze, tutaj się zatrzymamy, bo mieliśmy chyba najważniejszą sekwencję cutscenek od początku gry. Przede wszystkim narrator. Wychodzi na to, że narrator to André. Trochę to dziwne, dlatego że on komentował też posiadania Lary. Powinien skupić się chyba bardziej w takim razie na tych sekwencjach, w których kierujemy Maxem. No, ale... Okej. No i... Właśnie, pytanie... Skoro André nigdy nie istniał, to... Bo takie pierwsze skojarzenie, on tam był, on mógł być podstawiony przez zakon, prawda? Ale z drugiej strony skąd oni by wiedzieli, że Max nie będzie pamiętał, że jego brat umarł? Musi kryć się za tym coś więcej. Zwróćcie uwagę, że André pojawił się w momencie, kiedy Max przeżył praktycznie swoją śmierć. Był na granicy śmierci, spotykał się z nią, zakon czci śmierć. I była też taka scena podczas posiłku, kiedy jeden z mnichów powiedział, tam był opat, był mnich, był Max i był André. I ten właśnie mnich powiedział, że zwykle spotykamy się przy posiłku w więcej niż 3 osoby, tak jakby były w środku 3 osoby. Na co opat powiedział, że nie umie liczyć do 4. Czyli on nie liczył André, tak jakby tego André nie było, a opat zdawał sobie sprawę, że Max cały czas widzi André. Czyli André był taką postacią jakby nierealną, wyimaginowaną, nie wiem czy wymyśloną, trudno powiedzieć, że wymyśloną przez Maxa, skoro opat wiedział, że Max ją widzi. Trudne to wszystko w tej chwili do interpretacji, może jeszcze będziemy to rozważać po zakończeniu. Tymczasem musimy szybko udać się do szpitala psychiatrycznego. No i ta karta śmierć. Finally. I hope I'm not too late. Inside there's a parking pass issued for... It's difficult to read. Petrov. Yes, it says Dr. Petrov. The gate is probably locked electronically. I could climb over it, but that won't help Max.
Yes? What do you want? We don't receive uninvited visitors. Have you got an appointment? An appointment? Well, yes, of course. My name is Durand. Larissa Durand. Mrs. Durand? Yes, I think we have a Durand here. But the appointment, are you sure it was for today, at this time? That's strange. No skoro nie mają zapisanego, no to nie będziemy kłamać. No, it wasn't for this time. But I've flown all the way here from France and the flight was late. Can't you make an exception? I've traveled across half of Europe. Well, if a doctor sent for you and you've come all this way... Still, I should have been told about it. What was the doctor's name? Of course, I talked to Dr. Petrov. Petrov, of course. No wonder there's nothing written down here. Come in then, I'll call him for you. No dobrze, wejdźmy do środka. I can't say I like the way you got in, Miss Svetlova. On the other hand, I appreciate that you confessed to it at once, and I understand your concern for your friend. He is your friend, I suppose? Yes. I worry about him, Doctor. Is it serious? Could he hurt himself? He claims that in the last few days he talked and traveled with his brother, with a brother who died when they were both still children. So it won't surprise you if I tell you that this is serious. Is it some kind of paranoia? Will it get better? It's too early to draw any conclusions yet. He's under close observation and mild sedatives. I haven't spotted any self-destructive tendencies so far. And as for the trigger mechanism, it could be stress, for example. How long could it last? The human mind, Miss Svetlova, isn't a mechanism like a watch. He could be fine in a few weeks, maybe months. But it could be the case that... You? This is an illusion. It's just a dream. Come on, you're just too intelligent to believe that, Max. Who are you? What have you done to Andre? Who I am? I was there when night swallowed Sodom and Gomorrah. I watched while deadly gas spread over the trenches at Ypres. I was at your father's bedside when he left this world. You? Death? I am the angel of death, Max. I am the shepherd. I am the boatman. I am Charon, if you like. I don't kill, I transport. But why Andre? Where is he? Andre has been dead for many years, Max. The appearance is how you imagine he would look, as the adult he never grew up to be. To carry out my plan, I had to direct you somewhat. I played with your mind a little. I let you have your brother back for a few days and changed a few memories. So, his whole adult life, his graduation, the month in Madrid, none of that really happened? Who gave you the right? Who gave you the right? Sure, to you it might seem, what's the word? Violent? Perhaps you think I took advantage of you. Maybe it would comfort you to know that you served a higher purpose. Took part in great and important matters, Max. Higher goals? You give me my brother back, and then you take him again, and it's as if he was never here? Who do you think I am? Huh? We all are. Some damn puppets for you to play with? Puppets? Yes, possibly. But the parts you play, Max, aren't meant to bring me pleasure. You wrong me in that respect. Besides, back on the lake, I could have taken you as well, Max. What I do doesn't bring any pleasure to me. It's nothing personal. You think that you can give me my brother back, and then you can... You killed him the second time. You monster. You... What was that?
No, ciekawe rzeczy się rozgrywają. Jakby wewnętrzna walka z samym... Trudno powiedzieć, czy z samym sobą, bo właśnie to jest ta kwestia, że zakon jest w to zaangażowany i opat przynajmniej wie, co się dzieje. Także trudno to teraz określić paranoją, bo to, co się działo w zakonie, to, że to wszystko było zaplanowane z góry, co się tam wydarzy. To jakby przeczy temu, że to jest paranoja, no. Mam taki dysonans myślowy. Dr. Petrov. A serious-looking, mature man. Perhaps somewhat tired. His work here must be hard. What were those bangs? Is something going on in there? There's no reason to panic. The patient is sedated. The noise must have come from outside. No nie do końca na to wygląda. What were those bangs? There's no... The door to Max's room. It won't open. A lekarz sobie stoi i nic. Wszystko w porządku, tak? Something's happening in there. Well, I don't know. Like I told you, he should be sedative, passive. And that's supposed to calm me down? Is this how a sedated person's supposed to behave? Why are you here? Go and do something. Look, let's not do anything hasty. That noise could have been anything. Something might have fallen on the floor, or it might have come from outside. Something's happening in there. Well, I don't know. Like I told you, he should be sedative, passive. Is there a reason for this door being locked? There's no reason for this. Are you sure about this? Some of these old doors are difficult to No open. to idź i sprawdź. Something's happened. Well, maybe you're right, Doctor. But all the same, we should do something. Anything. We can't just stand here doing nothing. It's locked. That's really strange. The staff are forbidden to lock the doors in this part of the building. You must see that something's going on. You must intervene. Well, like I told you, the sedatives. You should be calm. Don't worry. Listen, Petrov. I'm telling you plainly that the door is locked. You must have a master key on you. I want it now. Key? Of course I've got a key. Co za tłuk. Here it is. But this really isn't a good idea. We shouldn't go in there. Lekarz prowadzący. Drzwi są zamknięte. Nie powinniśmy tam wchodzić. Nie powinny być zamknięte, no. The key won't turn. How come? What's going on? What shall we do then? Look, I think we should keep quiet for a while. I'm sure he'll calm down. Let's give him some time. Agreed? You really don't have anyone on duty here? Some attendants? Surely you must have made some preparations for this kind of situation. Of course someone's on duty, but not in this department. There's usually no danger here. If you insist, I'll go and get someone, although I still think it's not necessary. Wait here, and please, no silliness. Don't try to get in the room by yourself. No, może nie Does będę... that help? If you think smashing things will help you deal with the anger, go ahead. I can wait. Why? I want to know. What were your damned higher goals? Why all that? Those paintings, Max, are the key. Under normal circumstances, nobody can see me except people soon to pass away. That has certain unpleasant consequences. One of them being that my appearance finds its way into the paintings of dying artists from time to time. At such times, my faithful intervene and destroy the painting, or if there is time, tell the painter to redo it. So that murdered scientist Abramchikov and that new machine of his
would have uncovered your appearance in the paintings from the Hermitage? It's nice to talk with someone so quick on the uptake. Yes, that is so, Max. That's why I had them exchanged. But I got the paintings back, so you failed anyway. You did all this in vain. You lost in the end, you poor devil. You people. If we just replace the paintings, sooner or later someone would find out that they weren't the originals, and a number of questions would arise. This way we only borrowed them for a little while. I'm sure it won't surprise you if I tell you that we modified them a little bit. We have the technical equipment too. Take my word for it, no X-ray device will ever detect the differences now. So all this was planned from the beginning? The originals are back in the gallery and they're harmless. And all thanks to me. Exactly, Max. Thanks to you. Everything is back as it should be. But that's not all. The Brotherhood lost sight of its original purpose. Discipline was going to pieces. We even had a novice trying to sell paintings we took for personal gain. That's why purification had to come. Purification through fire. Purification? The fire I started. Somebody died there? No, that can't be true. Human weakness again. What do a few apostates matter? Who will miss them? I couldn't do it. And I didn't want to defile one of the faithful brethren by making him do it, so it remained for you. You should be proud of yourself, Max. I'm a murderer? The way you care for the lives of others is really remarkable. Maybe you should care more about your own life, too. What is it again? You have this strange ability to attract danger, Max. If it wasn't for me, you'd be dead. But if I had died, it wouldn't have been good for you, would it? Who would have done all your dirty work? I was always nearby, Max. I needed to stay close to you. That's the reason why I entered your life in this form. It's great you can explain everything so well. How did it feel, Max? When the ice-cold water filled your lungs in the tunnels beneath the Hermitage? When your body lost its strength and sank to the bottom? Isn't it curious that the others found you in time, although you, let's face it, didn't make it easy for them? I see. You think I should thank you for my good luck? I think it was all just pure chance. Luck? Chance? Do you really believe that such things exist? When you neglect to secure a 3-meter ladder and you avoid a crushed skull only thanks to a friendly piece of advice, is that truly luck? So, I should really thank you for looking after me so well? Do you realize what you're saying? You should listen to yourself sometime. Let's not talk about me. Who do you pay attention to? You're interested in what the cards say, aren't you? That's good. Such knowledge can help a person a lot. Why are you telling me these things anyway? You're trying to manipulate me, confuse me, stop me from seeing you as the monster that you really are. I don't need to make myself look better in your eyes. I am who I am. It's really easy for you, isn't it? You just enter people's lives and turn them upside down. You push them to do things they would never do of their own accord. And now, you leave me quietly with the blood of innocent people on my hands and a head full of unreal memories. You bastard! How am I to live with this? It seems your question includes its own answer, Max. Ojej, no to się porobiło. Tak, to jeszcze on zamordował tę osobę, tak? Ma krew na rękach. Jest mordercą. No, nie wiem, czy mi się podoba, że to się klei wszystko. Of course, that's it. That's the way to solve the problem, to fix it, find the way out. But it's high, too high. André. Gest. Coś tam, Fate. Tak. Czy to jest po francusku, czy to jest po łacinie? Merci po francusku to będzie.
Nie. Zaraz, to jeśli Max jest Francuzem, to angielski nie jest jego ojczystym językiem. Wtedy. No tak. Czekajcie, czy była narodowość Maxa? Już się gubię. Dobra. Mamy tutaj tę deskę przy żarówce. Of course, it is a solution. A na zdjęciu jest André, nie? Now I heard another crash. I must break the door and get in at once. No dobra, jest tu siekiera. Max, no! No! With some difficulty, Larissa Svetlova was able to explain her activities outside of work, and her professional record stayed clean. The recommendation to promote her, which came from Russia, was not acted upon, but her position in Interpol is stronger than ever. If she goes on working with the same zeal, she will undoubtedly be promoted in the near future. After an unsuccessful suicide attempt, Max was taken to hospital, where his condition was stabilized after several hours of surgery. He remains in a coma, from which he unfortunately has not yet recovered. Lara, who visits him at Lyon Hospital several times a week, hears the same words every time. He could recover tomorrow, in a year, or perhaps never. As it is, it's too soon to lose hope. No, ciekawie, nie powiem. Takie dość niespodziewane zakończenie, myślę, tego wszystkiego rozwiązanie. Czy jest przekonujące? Możemy się nad tym pozastanawiać. Niemniej jeszcze dam znać, że Pikor wysłał mi to najbardziej pozytywne z zakończeń, więc po moim podsumowaniu jeszcze je dołączę do materiału, więc dla tych, którzy są zainteresowani, no to przekazuję, że będzie taka możliwość. No, dużo się działo na końcu. Postarajmy się zastanowić, co się właściwie wydarzyło. W momencie, kiedy Max cudem uniknął śmierci, przybył do niego anioł śmierci. Jakby zmodyfikował jego wspomnienia. Wiadomo, że człowiek w momencie jakichś traumatycznych sytuacji może się u niego w mózgu coś takiego wyzwolić.
że nie pamięta, zwykle nie pamięta tych ostatnich chwil, ale tutaj stworzył jakieś wspomnienia alternatywne, całą ścieżkę wspomnień dotyczącą swojego brata Maxa, André. No, okej, byłbym w stanie to jakoś może sobie w głowie ułożyć, gdyby nie fakt, że to nie chodzi o jego psychikę, że to nie jest taki thriller psychologiczny, w którym bohater właśnie po uniknięciu śmierci sobie coś projektuje. Dlatego, że no ten zakon, który odwiedzaliśmy na samym końcu, opat, wszystko wiedział. Fakt, że ten zakon czcił śmierć, a ten André, ten ktoś, kto się ukazywał bohaterowi, to był anioł śmierci. No ale no tutaj już mamy do czynienia zdecydowanie z jakimiś zjawiskami paranormalnymi, umykającymi ludzkiemu pojmowaniu, prawda? Wszystko, wychodzi na to, że wszystko, czego doświadczył Max w Finlandii, było z góry zaplanowane. Ja się nawet zastanawiam, czy rzeczywiście te wiadomości do Maxa, to czy pisał je ten mnich bez języka. Czy może Max był naprowadzany na to, co ma zrobić? Bo zwróćcie uwagę na to, że opatowi było na rękę. On oczyścił zakon, ale nie swoimi rękami, bo on nie mógł swoimi rękami. Oni nie mogli swoimi rękami powodować czyjejś śmierci, więc w zadawaniu śmierci, ja tak to rozumiem, posługiwali się właśnie Maxem. I podobnie było na końcu. To oczyszczenie całe, wszystko dokonało się rękami Maxa. Nawet śmierć tego mnicha, to on go, tak na to wychodzi, zamordował. Także wszystko było zaplanowane. Co do jednej scenki, co do jednego wydarzenia, to, że on tam zejdzie, to, że on wyłączy alarm, to, że on podpali, właściwie podpalił wszystko. Nastąpiło oczyszczenie, ponieważ zakon stawał się zbyt rozwiązły, no to też mi nie do końca, no owszem, jeśli się to tak ułoży, no to powiedzmy, że ta historia ma swoją logikę, no ale to się trochę tak trzęsie, ta logika. Nie przekonuje mnie do końca to zakończenie, no, powiem w ten sposób. Generalnie cała historia, to jak fabuła została poprowadzona, czyli narracja, ona bazuje na dynamice. Czyli kolejne wypadki rozgrywają się bardzo szybko. Mamy dużo śmierci, dużo takich zaskakujących wydarzeń, no i rozdział za rozdziałem odwiedzamy inne, różne kraje, ale nie do końca angażujemy się, a przynajmniej nie do końca ja się angażowałem w los tych postaci, ani jakoś szczególnie nie polubiłem, czy nie był dla mnie ważny los Maxa, ani Lary. To są postacie tak wykreowane na zasadzie okej. Ani źle, ani szczególnie dobrze. Postacie poboczne poza w zasadzie Ostankowiczem, który owszem był wykreowany całkiem w porządku. Nie zapamiętałem nikogo tak z charakteru, no może na końcu ten opat. No i André, tak, André jako anioł śmierci, no to on rzeczywiście miał tam swoją osobowość. No ale poza tym ani specjalnie los tego strażnika tragiczny, ze względu na córkę przede wszystkim, ani barmanki. No barmanka, no to żadnego tam losu jej nie poznaliśmy, no ale generalnie no, postacie były mi obojętne w większości. Trochę może za mało budowania klimatu. Tutaj te proporcje zostały właśnie przestawione na dynamikę, bo niektóre gry wolno się rozkręcają, budując tę atmosferę, określając mocno to uniwersum, postacie czy miejsca. Tutaj poszło to w drugą stronę. Czyli dynamika, kolejne wydarzenie jak najszybciej, wywołanie u gracza tej chęci, żebyśmy mknęli do przodu.
No i moim zdaniem lepiej może by było, gdyby te proporcje były ciut bardziej wyważone. No ale to oczywiście jest kwestia tego, jakie prowadzenie opowieści bardziej danemu graczowi, danej osobie odpowiada. Tutaj akurat proporcje były ustalone w ten, a nie inny sposób. Jeśli chodzi o narratora, no to jak mówię, on mnie nie przekonywał od początku. Jakiś wszechwiedzący, mocno, nie wiem czy umoralniający, ale taki patetyczny ton tego narratora. Okazało się, że to André. Tak ja to zrozumiałem przynajmniej. Też nie do końca mi się to klei, że to akurat André, bo te jego tezy, to jak komentował też momenty, w których kierowaliśmy Larą, no nie wiem, dla mnie był, tak jak mówiłem, z angielska się to mówi out of place może. Czyli nie pasował, trochę mi po prostu się to nie kleiło. Generalnie oprawa audiowizualna solidna, myślę, że było w porządku. Muzyka nieco minimalistyczna, jak i efekty dźwiękowe, no ale te motywy, które słyszeliśmy, były całkiem w porządku, chociaż w takich punktach kulminacyjnych słyszeliśmy cały czas ten jeden motyw, czyli taki narastający dźwięk. Mogło to być też zróżnicowane odrobinę. Grafika, no wiecie, nie było jakiegoś szału czy fajerwerków. Wnętrza kilku miejsc podobały mi się, ale nie było takiego efektu wow też. Solidna, jak na te lata, bo to mamy 2008 rok. No to solidnie zaprojektowane lokacje, ale no też niewiele więcej w moim odczuciu. Zagadki. Co tam było ciekawego z zagadek? Wytrychy, nic specjalnego. Zagadki ekwipunkowe w większości przypadków logiczne. To, co mówiłem o zdjęciu, to już nie do końca. Wiecie, no ta gra mogę powiedzieć, że jest solidna. No ale zabrakło. W kilku elementach moim zdaniem zabrakło czegoś, co sprawiłoby, że rzeczywiście bym ten tytuł zapamiętał na dłużej. Ja w niego już parę lat temu grałem po angielsku, no ale niespecjalnie wracałem pamięcią do Memento Mori. Dopiero teraz, kiedy Pikor wrzucił tłumaczenie maszynowe, oczywiście dobrą robotę wykonał z korektą. Mam nadzieję, że tam, bo wiem, że oglądał przynajmniej pierwsze odcinki, że jeszcze ten let's play mu pomoże wyłapać jakieś tam błędy czy niedoróbki, bo no trochę ich zostało, wiadomo. No to fajnie, że mogłem zagrać w ten tytuł po polsku, no i dzięki temu pewnie pojawił się też ten let's play. Dajcie znać, co sądzicie o grze. Ja bym tam pewnie ją ocenił w okolicach 6,5 na 10, coś takiego. No bo jest to gra solidna, no ale brakuje jej nieco. Voice acting solidny, moim zdaniem. Także chętnie poznam waszą opinię. Trochę zaniepokoiło mnie, przyznam, zaniepokoiły mnie wyświetlenia, no bardzo słabe. Nie przypominam sobie, żeby były takie słabe wyświetlenia na dalszych odcinkach w którejkolwiek z serii po 2017 roku może. Tym bardziej to nie alarmujące dla mnie, że ta gra wygrała ankietę, więc gdyby którąś z pozostałych gier nagrywał, to mogłoby być jeszcze słabiej. Let's playe trochę tracą na znaczeniu. Już w tej chwili te streamy dochodzą do głosu coraz bardziej. O let's playach się zapomina. Mam nadzieję, że nie będzie dalszego regresu pod tym względem. No ale to już temat na inne opowiadanie i inne rozważania. Dziękuję jeszcze raz. Dajcie znać, co sądzicie o serii, jak i o samej grze. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Pewnie w kolejnej grze. Trzymajcie się. Pa, pa.
Max, no! Thank God you're okay. Although nobody will ever know about all the effort Larissa Svetlova made to find the stolen paintings, her work was not in vain. Because she carried out her Interpol duties satisfactorily, despite the complications caused by this case, her record remained unblemished, and she was promoted 3 weeks later. Malicious gossip claims that this was due to the intervention of Colonel Ostankovich, who meanwhile received his long-awaited award from the President. Max is going to return to France with Lara. It took several weeks for him to recover his faculties. All that time, Lara was there to support him. Her care and the time to think helped him see a number of connections he had missed before. 2 months later, he proposed to Lara. He also started painting again, with some commercial success. However, this time, the paintings are originals and bear his own name. The weather's turned nice, don't you think? This summer's been long, but now winter's approaching. Nothing lasts forever. Just like human life. I'm not sure whether it's a good idea to let them know about our business. Max and Lara, crime and punishment. Yes, what if they fail, mentally, physically? Don't forget, it's already started. You can't back out now, my friend. You said it yourself. Winter's coming, and with it the coldness of death. Did you promise to take care of the little girl? The same way you took care of the other one. You needn't be afraid. Nothing's going to happen to them. And now, friend, will you accompany me home? We must find a way to drive these gloomy thoughts out of your head. I haven't seen you in a mood like this for a long time. For a very, very long time.